No i znów jestem na Zamojszczyźnie i Lubelszczyźnie. Przyjechałem tutaj najpierw na mój ukochany festiwal literacki Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, a później zostałem zaproszony do gminy Siennica Różana, żeby poszukać tu chomików i porozmawiać z ludźmi o tym bardzo ginącym gatunku. Okazało się, że chomiki tu są, choć zapewne nie jest ich za dużo, za to jest to królestwo sarny. Jak ja zobaczyłem te wspaniałe tutejsze sarny, no to nie mogłem się opanować. Zacząłem je podchodzić, dlatego się tutaj włóczymy po tych polach i co chwila do mnie podbiega jakiś koziołek. Jest sierpień i są sarnie gody. One się cały czas ganiają. Wiem, sarna to jest pospolity gatunek, ale ja po prostu oszalałem. Ja uwielbiam patrzeć w sarnie oczy z bliska. Są tak piękne, że to bierze każdego. Uwierzcie mi. Więc włóczę się tutaj po Siennicy Różanej i fotografuję i podpatruję sarny. Widzę, jak się ganiają, widzę gody, widzę stare kozły. Coś naprawdę wspaniałego. No i będziemy wam opowiadać o tym niby pospolitym, ale bardzo ciekawym gatunku. W takich nieskoszonych zbożach sarny się idealnie chowają i czasami widać tylko co jakiś czas te cudowne, wielkie uszy, które służą im do wyłapywania różnych dźwięków. Tutaj na tych bogatych polach one mają nie tylko kryjówki w zbożu, ale też naprawdę dużo pokarmu. I to widać po bardzo ładnie rozwiniętych porożach koziołków. Czytałem niedawno o sarnach w Puszczy Białowieskiej. Tam dieta sarny jest dość dobrze przebadana i one jedzą około 100 gatunków roślin zielnych, czyli takich bardzo miękkich, trochę gatunków drzew i krzewów, oczywiście chodzi o liście i opędy. I w Puszczy Białowieskiej one nie mają tak dorodnych poroży, te kozły, te samce, jak tutaj. To znaczy, że te tutaj są o wiele lepiej odżywione niż te nasze białowieskie. No i ten pokarm tutaj musi być po prostu akurat dla sarny, czyli gatunku otwartych terenów, o wiele lepszej jakości. To jest wabik myśliwski, taka gumowa piszczałka. Idealnie się na to wabi sarny. I co ciekawe, przybiegają głównie młode, bardzo niedoświadczone. Takiego starego kozła trudniej zwabić. No i zapewne on dlatego jest stary, dotrwał starości, bo nie dał się zwabić kolesiowi ze sztucerem. Kiedy chodzę fotografować zwierzęta, to muszę być odpowiednio ubrany. Chodzi głównie o kolor. I naprawdę nie muszę mieć specjalnych ciapek, wzorków, gałęzi w kapeluszu i tym podobnych rzeczy. Mam ubranie koloru, który zlewa się z otoczeniem. Jest jak zboże, jak suche trawy, czasami jak dno lasu. I ten kolor nazywa się kojot, bo pochodzi od kojota. Taka kurtka pozwala mi, że jak sobie kucnę, to takie sarny podchodzą bardzo, bardzo blisko, bo jestem jak kawałek ich środowiska.
jak to jest. Czasami sarny mogą być bardzo blisko was, szczególnie jak jest nieskoszone zboże. Ono teraz jest późno skoszone. Już kilka razy tak miałem, że stoję sobie, tu w pewnym momencie pyk i główka sarny ze zboża. Ona sobie leżała bardzo blisko drogi, bardzo blisko miedzy, kompletnie zamaskowana. Tylko widać te uszy. Niesamowite to jest. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. One, jak nas widzą, to zawsze jak już się zorientują, że Andrzej i ja jesteśmy ludźmi, a nie cudownymi, piszczącymi samicami, to wykonują te swoje cudowne skoki. Takie pach, pach, pach. One nam pokazują to, co pokazują drapieżnikom. Świetnie biegam, świetnie skaczę, nie złapiesz mnie nigdy. Tak zresztą robią gazele Thompsona w Afryce. No, w sumie sarna to taka nasza gazela. Bardzo ważnym głosem zgodów sarny jest nie tylko piszczenie kłus, nie tylko szczekanie, zaniepokojenie, ale również ten chrzęst zboża, który ja słyszę zwykle z dużej odległości, jak one się ganiają. Bo gody sarny polegają na ganianiu się. To znaczy kozły się przeganiają nawzajem. Taki silniejszy kozioł, mocniejszy, starszy na ogół, potrafi przepędzać młode, widzi je z dużej odległości, goni za nimi, one uciekają. Czasami starsze kozły nieco potrafią się takiemu mocnemu kozłowi postawić i wtedy dochodzi do walki. No i oczywiście jest gonienie samic, czyli kóz. I to jest tak, że nie zawsze koza jest chętna do miłości i czasami bardzo długo przed kozłem ucieka. I myśmy widzieli taką sytuację, jak uciekała, bo miała młodego, schowała się, położyła się za miedzą i udawała, że jej nie ma. W tych gonitwach jest głęboki sens biologiczny, bo tak sarny poznają, jakiej jakości są ich partnerzy, bo główna broń sarny to jest po prostu ucieczka. Efektem sarnich godów są oczywiście małe sarenki. Ja tutaj widuję takie owoce tego, co się działo w zeszłym roku. Młode koźlaki biegające za mamami. Te mamy raczej starają się unikać terenów, gdzie ganiają napalone kozły i widzę taką jedną, która się tam chowa przy ludzkich zabudowaniach. Ale w ogóle ciąża sarny jest bardzo ciekawa, bo zaraz po zapłodnieniu ten embrion się nie rozwija. Sarna jakby zamraża, zatrzymuje, przetrzymuje rozwój swojej ciąży. Przez 5 miesięcy od zapłodnienia embrion jest niemal taki sam. I dopiero później, gdy zbliża się wiosna, on się zaczyna szybko rozwijać i w maju, czerwcu przychodzi na świat koźlaczek. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, żeby matka nie była obciążona ciążą w najbardziej trudnym dla niej czasie, czyli po prostu jesienią i zimą, kiedy nie ma za dużo pokarmu. To pozwala
sarną sobie radzić w bardzo ciężkich warunkach. A wiosną na świat przychodzi śliczne koźlątko, nakrapiane zupełnie jak suseł perełkowany. I to jest ciekawe, że wiele niespokrewnionych ze sobą zwierząt ma te ciapki, ma te kropki. Chodzi o to, że to jest idealny sposób maskowania dla zwierzaków, które kładą się gdzieś w jakimś środowisku, na które pada ostre słońce, bo te plamki imitują właśnie takie plamki światła. Uwierzcie mi, to jest świetne maskowanie. No i jak widzicie, moje ubranie świetnie się zlewa z otoczeniem, z tym zbożem. Ja tu wszedłem sobie po kolejnie, żeby zboża nie niszczyć. Chciałem wam powiedzieć tylko jednym. Wydaje się, że sarny jest bardzo dużo, że jest w całej Europie, ale to nie do końca prawda. Tam, gdzie jeżdżę do Nuri na południu Hiszpanii, jej nie ma. Nie ma dlatego, że jest tam za gorąco. I coraz więcej badań pokazuje, że nawet tak pospolity gatunek jak sarna może być bardzo poważnie dotknięty przez katastrofę klimatyczną. Ocieplanie się klimatu spowoduje, że sarny nie będą mogły trafić w odpowiedni okres z karmieniem młodych i synchronizować go z rozwojem roślin, których potrzebują do karmienia maluchów mlekiem. I to może spowodować, że ten bardzo pospolity gatunek wpadnie w poważne kłopoty. Tutaj dosłownie przed nosem przeszedł nam młody koziołek, którego wydaje mi się, że wcześniej widziałem dokładnie w tym samym miejscu i sfilmowałem. On się w ogóle nic nie boi. I drugi raz go spotykam w tym miejscu. To znaczy, że one potrafią być dość przywiązane do miejsc, przynajmniej o określonej porze roku. No i mają różne charaktery. Ten jest wyjątkowo mało płochliwy.
Powiem tak. Nie spodziewałem się, że kiedyś tak pospolity gatunek jak sarna mnie zaskoczy. A tu proszę, niespodzianka. I tutaj w Siennicy Różanej osłupiałem. Słuchajcie, ja w życiu nie widziałem tylu saren w tylu różnych sytuacjach. Na bardzo małym obszarze. To jest jakieś sarnie królestwo. Wspaniałe królestwo. I oby tak zostało.